Dziś mam dla Was coś absolutnie wyjątkowego. Dzięki pierwszemu obcokrajowcowi, który zdobył w Japonii tytuł mistrza sumo, a jest moim klientem, dostałem bilety na jeden z największych turniejów sumo, który odbywa się teraz w Tokio, i wieczorem zaproszenie na kolację z mistrzem. Więc jeżeli chcecie zobaczyć turniej sumo od środka i poznać kilka fascynujących faktów, zapraszam do oglądania. Sumo w Japonii to coś więcej niż sport. To wielowiekowa tradycja i w żadnym, myślę, innym sporcie poświęcenie nie jest aż tak duże. Często zawodnicy trenują od dzieciaka, a wyobraźcie sobie, że jeżeli już trafiacie do jednej z 44 stajni, to bardziej przypomina to obóz wojskowy albo nawet więzienie. I totalnie nawet ten mój klient, który spędził tam lata, który zdobył wszystko, co było do zdobycia, powiedział, że to jest więzienie, praktycznie obóz. Trafiasz tam, im niżej jesteś w rankingu, a zaczynasz od dołu, tym mniej masz praw. Musisz pierwszy wstać i ostatni idzie spać. Sprzątać, gotować, robić wszystko. Jeżeli chcesz mieć lepsze życie, musisz być lepszy, musisz awansować. Do tego czasu, dopóki nie awansujesz do jednej z dwóch najwyższych dywizji, a jest ich 6 i dwie najwyższe są najmniej liczne, musisz jeść, spać razem z wszystkimi. Dopiero w dwóch najwyższych dywizjach zaczynasz zarabiać, dostajesz jakąś wypłatę i masz prawo mieć swój pokój albo wyprowadzić się ze stajni i wynająć sobie coś samemu. Bez pozwolenia wcześniej i możesz nawet opuścić wieczorem stajni, w której trenujesz. Więc ich trener, czyli Oyakata, decyduje totalnie o wszystkim w ich życiu. I jedynym sposobem na to, żeby gdzieś coś zarobić, coś osiągnąć, mieć mniej obowiązków, musisz być lepszy. Jeżeli spadniesz z tych dwóch najwyższych dywizji, musisz wrócić do stajni. Ich treningi to prawdziwa katorga. Codziennie od rana godziny treningu, codziennie nawet 5-6 godzin treningu. Dopiero później pierwszy posiłek. Codziennie powtarzanie setki razy techniki, żeby ich sumo było idealne. Mało też osób wie o tym, jak oprócz tego, że są silni, są rozciągnięci. Każdy z nich robi szpagat. Jeżeli chodzi o sumo, jest to totalnie brutalny sport. Szpagaty są po to, żeby zapobiegać i rozciąganie, żeby zapobiegać kontuzjom, ale w niewielu sportach jest dozwolone na przykład uderzenie głową, bo zderzają się często głową w ataku, jak również uderzenia na krtań są dozwolone, co jest też niespotykane w innych sportach. No i tak jak mówię, każdy z nich potrafi zrobić szpagat. Szpagat sumo tak zwany, czyli oprócz tego, że szpagat, to jeszcze kładą się cali do przodu. Więc coś niesamowitego przy takiej wadze i powtarzanie, tak samo jak przysiady, które robią tak zwane siko, że podnosi się jedną nogę do góry i później robi się głęboki siad. Na treningu są w stanie ich robić po 200 na nogę z taką wagą. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że w sumo nie ma kategorii wagowych, czyli zawodnik, który waży 200 kg i ten, który waży 100 kg, też będą walczyli razem, jeżeli tak będzie wypadało. Bo nie liczy się tylko waga, ale totalnie ważny jest też timing, technika, siła, balans. W sumo walki trwają przeważnie kilka sekund, czasami jest to dłużej, ale jest to szybki zawsze atak. No i tak jak mówię, timing jest totalnie ważny, żeby wygrać. Z takich ciekawostek, rzucanie soli na ring przed wejściem jest też taką tradycją, która ma odpędzić złe duchy i zapewnić bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o jedzenie, takie tradycyjne jedzenie, które później zobaczycie, jedliśmy na kolację, chankonabe,
składa się z jest tam mnóstwo wiele rodzajów mięsa, warzyw i tak dalej. Każda stajnia ma swój przepis na cianko na B. I ciekawostką jest to, że w trakcie turnieju zawodnik przegrywa, jeżeli dotknie ręką ziemi. Nie tylko wrzucenie, ale nie można nawet ręką dotknąć ziemi. Więc w trakcie turnieju przez 15 dni nie jedzą nic, co stoi na 4 nogach. Czyli na przykład tylko kurczak, owoce morza, ryby. Turnieje odbywają się co 2 miesiące przez cały rok, więc nie ma czegoś takiego jak off-season. I oprócz tego są jeszcze jakieś walki pokazowe i tak dalej. Więc nie ma odpoczynku. Nawet jeżeli zawodnik jest kontuzjowany, to nie jest to usprawiedliwienie. Jeżeli nie przystępuje do turnieju, automatycznie spada w rankingu, tak jakby przegrał. Więc nie ma litości. Teraz, kiedy już wiecie trochę więcej o tym sporcie i o tym, jak wygląda życie zawodników, zapraszam na turniej, na to, co udało mi się nagrać. A jeżeli chcecie więcej takich materiałów z Tokio, z Japonii, o tej kulturze i o tym, jak wygląda tutaj moje codzienne życie, dawajcie znać w komentarzach i zostawcie suba. Nieźle. 11 000 ludzi mieści się na stadionie. Z tego co widziałem, to był praktycznie full. Teraz całą grupą razem z Konisiki idziemy do restauracji, w której podają ciankonabe, czyli takie tradycyjne jedzenie, które jedzą na co dzień sumo. A prowadzi ją były też mistrz sumo, z którym w trakcie, kiedy Konisiki był czynnym zawodnikiem, zawsze toczyli między sobą takie zacięte boje.
Niestety na kolacji byli też goście, których nie można było filmować, więc na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że zostaliście do końca i widzimy się w następnym odcinku.